Byłam wtedy w 5. klasie szkoły podstawowej. Mieliśmy przygotować jakiś występ na Dzień Dziecka bodajże. Ja byłam w takim zespole muzycznym. Nie było klasy wolnej, więc spuszczono nas do tego gabinetu. No i w pewnym momencie usłyszałam świst. Nie wiedziałam, co się dzieje. Wszyscy zaczęli biec w stronę drzwi. Myślałam, że dzieje się coś na zewnątrz, na korytarzu. I kiedy uświadomiłam sobie, że to wcale nie na zewnątrz, tylko wewnątrz, to już nastąpił wybuch. Więc dostałam taki wielki wózek. Kiedy ja ważyłam, wychodząc ze szpitala, 20 kg. I właśnie w tym momencie uświadomiłam sobie, że są schody. Bo tak normalnie sobie tego nie uświadamiamy, prawda? Że wchodzimy sobie po tych schodach, myślimy zupełnie o czymś innym, nie mamy takiej świadomości, że są, dopóki nie zaczną nam przeszkadzać. Jeżeli pieje tutaj kogut, to w tej chwili to słyszymy, bo nam to przeszkadza, nie? Jeżeli szczeka pies, to też to słyszymy, bo nam to przeszkadza. Natomiast normalnie tego nie słyszymy. Najciekawsze wspomnienie, może nie najciekawsze, takie najtrudniejsze dla mnie, to był pierwszy dzień, jak przyszłam do liceum, bo szkołę podstawową kończyłam z tą, w której miałam wypadek, do której chodziłam jeszcze jako sprawna dziewczynka i tam raczej wszystko było znajome, znajomi koledzy, znajome koleżanki. A pierwszy dzień w nowej szkole to był taki pierwszy moment, gdzie musiałam wyjść jakby z tego bezpiecznego dla siebie otoczenia. No i oczywiście schody. Dużo więcej schodów. 3 kondygnacje w starym, zabytkowym budynku i schody już do samego wejścia, więc nawet na rozpoczęcie roku, na uroczystość rozpoczęcia roku już musiałam sobie zorganizować transport po tych schodach i właściwie nie bałam się nowych przedmiotów, nie bałam się tego, że czy sobie poradzę w tych nowych warunkach naukowo. Najbardziej bałam się właśnie schodów. Ale nigdy nie spóźniałam się na zajęcia z tego powodu, że nie miał mi kto pomóc. Jak szliśmy na wagary, to zabierali mnie ze sobą na te wagary. Potem, kiedy już się zaprzyjaźniliśmy, także poza szkołą, no to też zaczęłam uczestniczyć w takim życiu pozaszkolnym, co było dla mnie bardzo ważne, bo trochę już mnie męczyło, że tylko jest tak dom, szkoła, szkoła, dom, że tych przyjaciół nie mam po lekcjach. Okazało się, że możemy też. Że mogę chodzić na dyskoteki, chociaż nie tańczę, ale że jest fajnie, że mogę pójść z nimi do kina, że możemy sobie pojechać razem na wakacje i że nie ma problemu, że chociaż pociągi są zatłoczone, to jednak dawaliśmy sobie radę, że chociaż wszędzie są schody, to też sobie dawaliśmy radę. No, a ja chciałam pracować. Ale schody zaczęły się, te przysłowiowe schody, już na samym początku, kiedy na 2. roku trzeba było zrealizować praktykę. To już, jak Wam mówiłam, pierwszy tydzień zawsze jest najważniejszy. A ja tam pracowałam miesiąc na praktykach, więc one już mnie poznały. Wiedziały, że jestem fajna, że myślę, że się uśmiecham, że nie tylko przyjeżdżam tam, żeby napić się, bo taka było powszechne przekonanie, no niech ona pracuje, to zawsze pobędzie między ludźmi, kawy się napije, herbatki. Podjęta próba zdobycia prawa jazdy. Trzeba było mieć samochód dostosowany. No i znowu było to błędne koło, czyli żeby dostać talon na samochód, trzeba było mieć prawo jazdy. Żeby zdobyć prawo jazdy, trzeba było mieć samochód. Instruktorzy się zmieniali, bo nie wszyscy mieli odwagę jeździć ze mną.
Finał był taki, że pan egzaminator stwierdził, że no oni mi dadzą te prawo jazdy, ale żebym nigdy sama nie jeździła. Ze spadochronem mogłam skakać, ale oczywiście nie skoczyłam, bo mam lęk wysokości. Dziękuję. Odechciało mi się. Co? Na konia raz wsiadłam i tak się trzymałam tego czegoś tutaj, że tutaj mi pot tak wypływał. No ja mam lęk wysokości, zawsze się śmieję, że dobrze, że siedzę, bo jakbym chodziła, to bym się cały czas bała. Myślę, że coś się w nas zmienia i chciałabym, żeby to dalej tak trwało, nawet jeżeli to będzie... Max, przestań! Nawet jeżeli to będzie powoli się działo, ale żeby to szło do przodu, żeby nikomu już nie przychodziły do głowy pomysły, nie wiem, odejścia od integracji, albo łączenia znowu w jakichś oddzielnych klasach osób z niepełnosprawnościami, dzieciaków z niepełnosprawnościami. Ze sportów ekstremalnych tylko jacuzzi.